Dzień dobry, tym razem mówimy Wam z Londynu i wstyd się przyznać, słuchajcie, my w Londynie jesteśmy pierwszy raz razem. Ja byłam 2 razy, to jest mój 3. raz i 2 razy byłam na babskich wyjazdach. No i wszystko jasne, Życie. kurczę. Ale powiem Wam, że nie jesteśmy na tym wyjeździe sami, bo jest z nami kamera, którą w tej chwili trzymam w ręku i do której mówimy. To kamera firmy Canon. PowerShot V10. Tak. Najmniejsza i na pewno najłatwiejsza w obsłudze, stąd też ja będę jej używać. Dorys spoglądała na nią naprawdę z dużym zaciekawieniem. Ona mieści się w dłoni, ale oczywiście pokażemy Wam ją w tym materiale i opowiemy o możliwościach, o opcjach, które odkryliśmy i testowaliśmy podczas tego wyjazdu. No co, lecimy! Spacer zaczęliśmy od mostu londyńskiego, by spojrzeć z niego na będące wizytówką Londynu Tower Bridge oraz Muzeum Royal Navy na zacumowanym na tamizie krążowniku HMS Belfast. Most prowadzi do dzielnicy City of London, gdzie w oczy rzuca się od razu najwyższa wolno stojąca kolumna na świecie, znana jako monument. Upamiętnia wielki pożar Londynu, do jakiego doszło w 1666 roku. Ma 62 metry wysokości i nie da się jej nie zauważyć. Padliśmy na pomysł, żeby pojechać do pobliskiego Sky Garden. Może co mi się z włosami dzieje. Zobaczcie to tutaj. Wygląda kosmicznie, jest stąd piękna panorama na Londyn i może wypijemy tam kawkę. Do Sky Garden nie da rady wejść bez wcześniejszej rezerwacji. Oczywiście na zewnątrz jest kod QR, można sobie wejść na ich stronę i spróbować zrobić rezerwację, tylko że dzisiaj jest 6 listopada, a najwcześniejszy wolny termin jest na 27, tak? 27. No, To co, zostajemy? W Londynie niestety trzeba wszystko bukować wcześniej. My na spontanie, więc też nie wiedzieliśmy, czy będziemy w tym miejscu, czy nie. Ale to ważna dla Was informacja, gdybyście chcieli wjechać na ten budynek 37 pięter i widok 360 stopni na cały Londyn, no to trzeba to naprawdę zrobić z wyprzedzeniem. Mogliśmy zarezerwować, bo te bilety i tak są darmowe, więc mogliśmy zarezerwować nawet gdybyśmy nie przyszli. Trudno, nie mamy. Gapowe się płaci. Nie popełniajcie tego błędu co my i nie przychodźcie na Borough Market w poniedziałek, ponieważ jest. Ale jeżeli przyjedziecie we wtorek, to już spokojnie na Borough Market wejdziecie i będziecie mogli popróbować pyszności smakołyków. My właśnie dotarliśmy, jesteśmy po jedzeniu, więc być może tutaj ewentualnie wpadniemy na jakiś deser. Na przykład taki, zobaczcie jakie sery. Petarda, stoję koło Parmigiano Reggiano i od razu mi się buzia śmieje, kocham te włoskie sery. Dostałem oczopląsu. Ile tu jest jedzenia? Dorys, co? A ona się ze mnie śmieje, no. Bo ja już tutaj byłam, Jarek jest pierwszy raz, więc ja wiedziałam, czego się spodziewać. No nie, no. Przed chwilą byliśmy coś zjeść, bo gdybyśmy przyszli tu na głodnego. Nie, są takie Nie, sery, to takie bagiety, takie wędliny, oczywiście winko, I tak już są mamy na owoce oku morza. kilka rzeczy do kupienia. No. I weź tu podróżuj z bagażem podręcznym. Nie da się podróżować z bagażem podręcznym w tak smaczne miejsca. No to jest w ogóle, to jest grzech. No, my kochamy takie miejsca. To są właśnie miejsca, które kochamy. Zaraz Wam jeszcze pokażę. O, pokażę Wam co tu. Zobaczcie jakie są owoce morza. Słuchajcie, Dorys mówi, że to jest najlepsze miejsce w całym Londynie i ja powiem szczerze już teraz, potwierdzam. Nie? Jest, absolutnie. Także jak będziecie w Londynie,
to pierwsze kroki kierujcie na Borough Market, a dopiero później gdziekolwiek indziej. Gdziekolwiek. Tak. Tylko nie w poniedziałek, bo w poniedziałek jest zamknięty. Właśnie, pocałujecie klamkę, znaczy bramę. Tak jak Na Borough Market obowiązkowo trzeba zatrzymać się, no obowiązkowo, ja powiem szczerze, nie lubię czegoś takiego obowiązkowo, ale jeśli ktoś lubi słodycze, to spróbujcie zatrzymać się koło tego miejsca donuts. Pączki o różnych smakach, pistacjowe, ja na przykład sobie wybrałem z kremem brulee, ale jest na przykład sea salted caramel, słony karmel i miód i coś jeszcze. Także nie, no wybór jest naprawdę fajny. Słuchajcie, my przyjechaliśmy do Londynu tak naprawdę, żeby pooglądać sobie trochę iluminacji takich przedświątecznych, poszwędać się, poszwędać się bez takiego konkretnego planu, że mamy jakieś zaplanowane miejsca, które musimy zobaczyć. na pewno nie przyjechaliśmy tutaj na zakupy, natomiast nie da się przejść londyńskimi ulicami. Na pewno nie przyjechaliśmy na zakupy. Na pewno nie. Ale powiem wam, że ciężko jest nie odwracać oczu od tych witryn i tego, co tutaj można kupić. I ceny są czasami zaskakująco niskie w porównaniu do tego, co mamy obecnie w kraju. Dlatego grzech przyjechać z pustą oczy. Jesteśmy w listopadzie, a tu już iluminacje świąteczne wcześnie zaczynają. Oxford Street, przepiękna ulica. Co? Myślałeś, że w Londynie parasolka, a tu okulary słoneczne? No taki ząg, zaskoczonko. Londyn, listopad, dzieci w krótkich gadkach, pan w krótkich gadkach. Trochę mi się przypomina Nowa Zelandia, bo tam było podobnie, gdy było chłodno. Pierwszy wieczór za nami, wstajemy poranek, a tu pełne słońce. Kto by się spodziewał, Londyn, listopad. No, można przewidywać tylko i wyłącznie angielską pogodę, a tu naprawdę lampa i o ile będziemy mieli dalej takie szczęście, takie słońce utrzyma się przez cały nasz wyjazd, przez kilka dni. My zatrzymaliśmy się w dzielnicy Acton, kawałek od centrum. Tutaj śpimy i tutaj też wyszliśmy na poszukiwanie jakiejś śniadaniowni, gdzie mamy nadzieję zjemy coś pysznego. Jeżeli będzie dobrze, to oczywiście wam polecimy. No i okazało się, że śniadaniowni nie musimy długo czekać. Trafiliśmy na taką knajpeczkę Art of Bakery. I co w środku? W środku okazuje się, że to jest polska knajpka. Specjalizują się w kołaczach, ale mają tutaj dużo innych bardzo fajnych śniadań, więc tym bardziej gorąco polecamy. W środku są zdjęcia też Dywizjonu 303, ale w ogóle jest bardzo słodko, bardzo uroczo urządzona, także fajno. Jeżeli będziecie, ja wam gdzieś tutaj miejscówkę pokażę. No i co? Nie jeździ? Trzecie uroki Londynu, przychodzimy na stację metra i tutaj są albo strajki, albo coś nie działa, nie wiem, powodów nie znamy. Ale do godziny 12:45, mamy 11:24, nic nie będzie jeździło. Na szczęście jest informacja,
gdzie mamy się udać i gdzie, w jakim kierunku są przystanki. Autobus jeździ co 15 minut, no ale to takie są nieprzewidziane atrakcje podczas podróżowania po Londynie. Jak się dowiadujemy tutaj od ludzi, którzy tutaj mieszkają, od Polaków, tak jest właściwie ciągle. Piękny jest ten Dover House. Piękne są te konie, które tutaj stoją na straży. Chyba był tu jakiś pokaz, ale wydaje mi się, że się odrobinkę spóźniliśmy. Nie planowaliśmy, po prostu zaszliśmy tutaj tak przy okazji, bo okazało się, że jesteśmy po drodze i naprawdę piękne, miłe wrażenie. Za Dover House zaczyna się niezwykle popularna część Londynu, o ile można mówić o jakiejś niepopularnej. Na Downing Street turystów można spotkać o każdej porze dnia. Stąd prosta droga wiedzie do katedry westminsterskiej i kolejnej wizytówki Londynu, jaką jest Big Ben. Ma prawie 100 metrów, a na szczyt prowadzą spiralne schody, które mają 334 stopnie. Od 2012 roku nosi oficjalną nazwę Elizabeth Tower na cześć królowej Elżbiety II. Powiem Wam, że tu oczopląsu można dostać. Ile tu jest atrakcji w ścisłym centrum. Za mną katedra westminsterska, obok Muzeum Wojny, nad którym powiewa flaga Ukrainy, a my w tej chwili przemieszczamy się do Buckingham Palace, bo stąd jest bardzo blisko. I po prostu warto, przy takiej pogodzie to w ogóle warto sobie taki spacer zrobić, wykorzystać ten czas i taką dobrą aurę. Po drodze zahaczamy o St. James Park, gdzie popularną rozrywką jest karmienie ptaków i wiewiórek ziarnem i orzeszkami. Polecamy zabrać coś ze sobą, a zobaczycie, jak szybko staniecie się atrakcją parku. Co tam u Ciebie, Dorys? Zobacz, jak ładnie widać. Dobry patent, nie? I prosty w obsłudze. Klawisz rekord. Dziękujemy. Nie, naprawdę powiem Ci, że to jest bardzo fajne. Jeżeli ktoś nie lubi przesady albo przeszkadza mu to, że jest tyle guzików, nie rozkminia obsługi, no to tutaj to jest genialna sprawa. No i właśnie mówię, to jest cudowne. Zobacz, jakie to jest małe. A, jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać. Tutaj jest taki podstawek. Można to postawić na stole w taki sposób. Silikonowe opakowanie zdjąć. Nie no. Spoko. Tak, tak, tak. I do kieszeni. I rączki. Zobaczcie, tu dopiero jest klimacik. Na zewnątrz, jak się wyjdzie z Battersea Park.
komunikacji w Londynie to jest ona bardzo fajnie rozwiązana, o ile oczywiście nie jest popsuta albo nie strajkuje, bo wtedy już nie jest fajnie. Ale jeżeli chcecie jeździć po Londynie, to bardzo płynnie działa ten transport i autobusowy, i kolei nadziemnej, i podziemnej. Są 3 opcje płatności, można cashem, to jest najdroższa opcja, a 2 inne równoległe są karty Oyster i na przykład karta wielowalutowa, którą my używamy, Revolut. Wystarczy, że macie tego Revoluta wbitego u siebie na przykład w telefonie, przykładacie telefon, wchodzicie, wychodzicie, na koniec dnia ta kasa jest zliczana, tak jak na przykład ja teraz. O, proszę bardzo. Dotknięcie telefonu, przechodzimy i lecimy dalej, zmieniamy miejsce, lecimy na kolejną linię. Dopiero następnego dnia właściwie patrzę na swoje konto na Revolucie i widzę, ile mi pobrało kasy. Nie zapłaciliśmy chyba do tej pory więcej niż 10,5 funta za dzień, nie? Tego jeżdżenia. Za pierwszy dzień, a tak to ja mniej. Pierwszego dnia jechaliśmy z lotniska Heathrow, więc to było dużo dalej, także spoko. No, ale trzeba powiedzieć szczerze, że te połączenia nie są tanie, Dorys. No niestety, najtańsze nie są. No ale Londyn jest wielki, więc wiadomo, musi być. Dobra, lecimy dalej. I jeszcze przed zachodem słońca dojechaliśmy do Battersea Power Station. Kiedyś to była elektrownia, a teraz bardzo ładne miejsce, bardzo ładne otoczenie. Zaraz zobaczymy, co tam jest w środku. Nie ukrywam, że wybraliśmy się tutaj na jakieś jedzenie. Jest jakiś food court, no ale nie ma co gdybać, trzeba zobaczyć samemu i zaraz Wam to pokażemy. See you every time, and oh my, I like your style. Oh, I'll make you do it all again. They say, dance me, dance me, dance me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say. Z Piccadilly Circus wybraliśmy się na jeden z popularniejszych i piękniejszych placów Londynu, jakim jest Trafalgar Square. Pewnie dlatego, że znajduje się tu Galeria Narodowa. Zawsze można tu spotkać artystów i ciągle dzieje się coś ciekawego. My tu nic nie zamierzamy gadać, my Wam chcemy po prostu pokazać kawałek pięknego miejsca w Londynie. To jest Trafalgar Square. No jednak gadałem. Zobaczcie, do jakiego miejsca dotarliśmy w Londynie. Canary Wharf to jest dzielnica finansowa, obecnie dzielnica finansowa. Dawniej doki. One zostały przebudowane i tu świetnie widać połączenie starego z nowym, z nowoczesnością. Spójrzcie chociaż tutaj, co jest za moimi plecami, nad moją głową. Szklane drapacze chmur. Anglikom naprawdę świetnie takie przeróbki wychodzą. Widzieliśmy już w parę miejscach w Londynie. Jeżeli będziecie mieli chwilę, to zajedźcie tutaj pooglądać miejsce, bo naprawdę wygląda niesamowicie. No i słuchajcie, jak na początku nie mieliśmy farta, jeśli chodzi o jedzenie,
to z każdym dniem powiem, że jest coraz lepiej. To miejsce, do którego przyjechaliśmy, Sushi, Sticks and Sushi, absolutnie godne polecenia. Jak Ci tam, Dorys, smakowało, powiedz? Ja jestem zachwycona. No, ja też jestem zachwycony. Boże, mnie kawałek Jest mi tylko teraz widać. tak dobrze. Lubię się tak dobrze najeść. Tak smacznie. Tak smacznie, no tak. No właśnie o to chodzi, że tak smacznie. No, także słuchajcie, jak ktoś będzie w dzielnicy finansowej, to przed wejściem do tych budynków, do tych dużych szklanych domów, możecie zajść tutaj na naprawdę pyszne sushi. Jak szeroki kąt byłby tu odpowiedni, bo próbuję jakoś to ogarnąć. Te 6 mm w Canonie, no nie, no daje radę. Ale zobaczcie, co tu jest za moimi plecami. Drapacze chmur po horyzont. No ta dzielnia Londynu jest naprawdę niesamowita. Po kilku dniach pracy w Londynie z tą kamerą Canona PowerShot V10 czas na podsumowanie, opowiedzenie o jej walorach. Zobaczcie, jak ona jest mała. Mieści się w dłoni. Waży 211 gramów. Obiektyw jest chroniony taką silikonową pokrywką, po to, żeby oczywiście nie porysować, bo jak ktoś będzie wrzucał bez tej pokrywki do kieszeni, do plecaka, no to po jakimś czasie to będzie widoczne i będzie widoczne później też na ekranie. Obiektyw stały 6,6 mm 2.8 światło, więc naprawdę całkiem nieźle. Tu jest od razu też przycisk rekord. Odchylamy ekran i nagrywając siebie widzimy, możemy włączyć rekord i widzimy, co się dzieje, co nagrywamy. Na górze są dwa naprawdę duże mikrofony stereofoniczne i sprawdzałem na dużym komputerze dźwięk, bardzo fajny. Z tyłu jest cały ten panel menu, jest menu, kamera nagrywa w 4K, w 50 lub 60 fps, w zależności od tego, czy kręcicie w PAL-u, czy w NTSC. Jest tryb filmowy, ale można nią robić również zdjęcia. Oprócz takich trybów automatycznych jest tryb w pełni manualny, więc możecie sobie po prostu poustawiać nagrywanie tak, jak Wy chcecie. I powiem Wam, że bateria, która tu jest, ona nie jest wymienna, ale jeszcze ani razu mi nie padła po całym dniu nagrywania, więc naprawdę jest spoko. Na dole jest miejsce do załadowania karty SD, mini SD i miejsce do tego, żeby podłączyć do jakichś statyw, kijek, jeżeli chcecie na wysięgniku nią nagrywać. Złącze USB-C do ładowania, złącze mikrofonowe i małe mini HDMI. I jest tu też takie miejsce do założenia opaski na nadgarstek, żeby po prostu było bezpiecznie. No, co mogę powiedzieć? No, kamera bardzo fajna dla podróżników, jeżeli ktoś nie chce dźwigać ze sobą za dużo sprzętu, albo jedzie w miejsce, gdzie nie chce rzucać się w oczy, że jest jakimś vlogerem, że tworzy content. Ta kamera ma jednocalową matrycę. To jest naprawdę niezła jakość. Na jednym calu możemy zrobić fantastyczne filmy. Mi się ona bardzo podoba. Ona może być jako podstawowa kamera lub jako druga kamera, gdy ja na przykład podróżuję z podstawowym aparatem, robię zdjęcia. Bardzo ważna rzecz, ta kamera ma stabilizację i ma bardzo fajnie działającą stabilizację dwustopniową. Na tym stopniu średnim już jest bardzo dobrze. Na tym najwyższym, dynamicznym trybie oczywiście zabieramy sobie trochę kadru, ale przy takim obiektywie 6,6 mm no to jest cały czas dalej szeroko i można uzyskać fajny obrazek, a przy okazji nie trzeba gimbala. Tą kamerą po prostu ten obraz płynie. Mi to się akurat bardzo podoba. Lubię opowiadać o świecie, o miejscach odwiedzanych, gdy chodzę. Wtedy mam taki po prostu inny flow, no i ta kamera do tego nadaje się idealnie. Do mnie przemawia przede wszystkim to, że ta kamera jest mała, ja nie muszę mieć dodatkowej torby do jej noszenia, tylko mogę ją nosić nawet w kieszeni. Poza tym łatwość w obsłudze, ja jestem osobą średnio rozgarniętą technicznie, ta kamera jest bardzo łatwa w obsłudze, więc też duże tak. Poza tym ta kamera ma Photoshopa na żywo, więc kolejne tak, ona pięknie wygładza skórę, także duża polecajka. Żeby przerzucić z niej filmy lub fotki, nie trzeba kabla, choć się przydaje. A wszystko można zrobić za pomocą aplikacji Canon Camera, dostępnej na każdy telefon.
Zobaczcie, do jakiego miejsca przyprowadziła nas Dorotka w dzielnicy Soho. To się nazywa Kingly Court i trochę mi przypomina warszawską halę koszyki. Jest po prostu wybór, no i co? I jeszcze fabrykę Norblina, bo tam też jest ciekawie. Jest wybór kuchni z różnych krajów. My tutaj mieliśmy polecenie na knajpkę syryjską, ale jak weszliśmy, to mamy ogromny dylemat i chyba dziubniemy w różnych miejscach różnych dań, żeby popróbować, czy jest dobrze, czy nie. Pyszne. Petarda. Nie będziemy wam robili smaku, ale jeżeli wybieralibyście się do Londynu, to wpadnijcie tutaj na Soho. Zaraz zapomniałem znowu nazwę. To jest zbyt trudne, żeby tyle zarejestrować, ale zostawimy wam na wizytówce nazwę i tej indyjskiej knajpki. Syryjskiej. Do lamusa już, Jarosław, do lamusa. Nie pamiętam, myli nazwy, dramat. Ale to chyba dlatego, że byłem głodny i po prostu czekałem, żeby w końcu zjeść coś naprawdę dobrego. I to jest pyszne jedzenie, pyszne. Prawie skończyliśmy i muszę powiedzieć tak, kofta jagnięca, lamb kofta, baba ganoush. Tutaj był taki express lunch, taki zestaw. Celowo wzięliśmy dwa różne, żeby sobie potestować. Ten express lunch jest genialny. Ta kofta jagnięca też jest naprawdę świetna. Ja też miałam jagnięci na długo gotowaną. Tak, no. Bardzo fajny sos, taki ostry. Wszystko bardzo dobre. Zamówiliśmy desery, baklawę i takie ponczusie. Ich nazwy nie pamiętam, ale próbowaliśmy je w Dubaju. Są genialne, na świeżo wypiekane. Wszystko jest bardzo dobre. I one są w sosiku takim daktylowym, nie? Co do Ze rysku. świeżą miętą. A, naprawdę. Zapchane, przepyszne. Miód w gębie. Jednak w ponczusie w gębie sobie. Na koniec tego pobytu w Londynie zostawiliśmy sobie Nothing Hill. Jesteśmy w tej chwili na ulicy Portobello. Ulica słynie między innymi z olbrzymiej ilości takich sklepów vintage, gdzie można znaleźć znakomitej jakości produkty, dobrych marek za rozsądną cenę. Kiedyś przynajmniej tak było. Teraz wiemy od miejscowych, że te ceny poszły w górę, bo po prostu zainteresowanie tym miejscem i tymi sklepami wzrosło, a Nothing Hill pewnie większości z nas kojarzy się z jednym z najbardziej romantycznych filmów w historii kina, który ja osobiście uwielbiam, Dorotka uwielbia. Jeżeli ktoś z Was tego filmu nie widział, polecamy gorąco, to poczujecie klimat tej dzielnicy i tego miejsca. Kończymy naszą podróż, żegnamy się z Wami. Link ze szczegółowym opisem tej kamery, której używaliśmy w Londynie, zostawię Wam w opisie tego filmu. Jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił suba na naszym kanale, to polecamy. Również lajka, jeżeli podobał Wam się Londyn w naszym wydaniu i do zobaczenia w kolejnych podróżach.